W maju w 2026 roku wyruszyłem w najważniejszą i pewnie najbardziej kontrowersyjną wyprawę motocyklową mojego życia. Z motocyklowego punktu widzenia Ukraina to dzikie offroady, niesamowite widoki i asfalt, którego struktura jest równie skomplikowana jak historia tych ziem. Z punktu widzenia historycznego Ukraina to niesamowite zabytki, ale przede wszystkim miejsca bestialskich, systemowych i wciąż nierozliczonych zbrodni UPA na Polakach. Z dzisiejszej perspektywy to świat ogarnięty długą i brutalną wojną, który jednocześnie pełen jest życzliwych i pomocnych osób, których spotkań i rozmów nie zapomnę nigdy. W tej serii postaram się pokazać każdą z perspektyw, ale w żadnej z nich nie znajdziesz nienawiści do zwykłego człowieka. Jeśli masz ją w sobie i chcesz ją tu wylewać, proszę Cię, idź dalej i nie oglądaj tego odcinka. I tak pewnie spadnie na mnie hejt, że jadę na Ukrainę, ale najważniejsze, żeby nazwy kanału nie przekręcali. Plan na dziś jest prosty. Próbuję przekroczyć granicę z Ukrainą w Budomierzu, następnie Lwów, a potem przez Galicję, historyczne Podole, aż po górskie szlaki Karpat. Słuchajcie, to jest jasne, że jadąc na Ukrainę w takich okolicznościach, no jest kilka tematów, które trzeba załatwić, jest kilka tematów do obgadania. Choćby jakie dokumenty dla motocykla, co z bezpieczeństwem, ubezpieczeniem na zdrowie, czy choćby jakie przejście graniczne wybrać, a na końcu choćby hotel we Lwowie, jaki wybrać, żeby był możliwie bezpieczny zarówno dla mnie, jak i dla motocykla. Mam dzisiaj jakieś 400 km, żeby o tym wszystkim sobie pogadać, więc dajcie mi złapać trochę kilometrów, bo do samej granicy w Budomierzu mam jakieś 200 km. No to chyba nie jest droga na Ukrainę. No a co z dokumentami? Co musimy zabrać ze sobą na Ukrainie, oprócz oczywiście ważnego paszportu? No dobra, więc co my tu mamy? Kolejna przypadkowa. Kartę EKUS można wyrzucić. Na Ukrainie trzeba wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Są co prawda wyłączenia oczywiście na te obszary objęte wojną, natomiast na 7 dni to są grosze tak naprawdę, to jest 65 zł. I te sumy ubezpieczeń są tutaj, zdaje się, naprawdę wysokie, więc ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie zdrowotne. Co mamy dalej? Zgodę na wywóz motocykla. Trumpek jest generalnie w leasingu, więc żeby w ogóle wyjechać nim legalnie za granicę, muszę mieć zgodę leasingu. Natomiast przynajmniej w moim leasingu, ja leasinguję bezpośrednio od Hondy, nie ma z tym żadnego problemu. To jest kilka kliknięć i generuje się takie zgody w języku, w jakim ci pasuje. Tak w każdym razie mam jakby tłumaczenie na ukraiński. To system już generuje bezpośrednio w języku ukraińskim, więc nie trzeba nic tłumaczyć. Kwestia OC, bo OC generalnie działa na Ukrainie, więc jakby nie musimy kupować nic specjalnego, natomiast potrzebujemy potwierdzenie w formie tak zwanej zielonej karty. Trochę inaczej jest kwestią autokasko. Generalnie większość autokasko nie będzie działać na Ukrainę, więc trzeba to sprawdzić. No moje oczywiście nie działało, więc a jednocześnie, żeby wywieźć motocykl leasingowy na Ukrainę, potrzebowałem takiego ubezpieczenia, był to wymóg umowy leasingowej, więc wykupiłem takie 30-dniowe ubezpieczenie w autokasko w PZU. Mniej niż 30 dni się nie da, koszt tego to jakieś 550 zł. Natomiast ma ono ubezpieczenie odnośnie kradzieży i tak dalej, no to na czym mi zależało, więc no, jadę przynajmniej ze spokojniejszą głową. Zapomniałem generalnie o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie jeśli chodzi o C, to Ukraina ma swój fundusz gwarancyjny. To znaczy, że jeśli coś zrobi nam ktoś, kto tego C nie ma, to te pieniądze można po prostu wyciągać z funduszu, czego oczywiście ani sobie, ani wam nie życzę. Cały ten wyjazd to był czas niesamowitych spotkań i tak też było jeszcze przed granicą. Spotkałem Mirka, motocyklistę GS-iarza, który podróżuje dookoła Polski na rowerze w szczytnym celu. Dla Antosia, kilometry dla Antosia. Wrzucę zaraz link i materiał do zbiórki. I Antoś jest z mojej miejscowości, tak. Okay. 7-letni chłopak, porażenie mózgowe, choroba Nedams, także wodogłowie, padaczka, chorób jak na takiego małego chłopczyka, bardzo dużo
I jedna taka operacja, takie leczenie, rehabilitacja 12 000 złotych w Warszawie kosztuje w ciągu Okej. roku 4 takie. Widziałem, że kwota tam jest 30 000, więc na pewno się uda. No. Oby się to udało, no. Z taką mam nadzieję, koniecznie. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, czym płacić na Ukrainie? Nie ma absolutnie żadnego problemu z płatnościami kartą na stacjach, hotelach, sklepach i to również tych małych gdzieś na wioskach. Pod tym względem Ukraina jest bardzo dobrze scyfryzowana. Oczywiście warto mieć ze sobą trochę gotówki i nie mam na myśli łapówek dla policji. Nie licząc checkpointów, przez tydzień absolutnie nikt nie zatrzymał mnie do kontroli. A co z internetem? No pewnie najtaniej jest kupić coś na miejscu, natomiast nie mam na to ani głowy, ani chęci. I nawet nie widziałem, ale ja w aplikacji Revoluta, a na taki wyjazd raczej każdy zabiera aplikację Revoluta. W aplikacji można kupić pakiety danych. Kupiłem pakiet aż 50-gigowy, bo był w jakiejś cenie 38 zł. No zobaczymy, jak będzie z jakością tego, jaka będzie prędkość, czy będzie dało się to użytkować. Także muszę jeszcze zainstalować tą kartę SIM przed wyjazdem, żeby nie było jakiegoś fuck-upu z roamingiem. 22 km. No dobra, Trumpek, zróbmy to. A czego nie zabierać na Ukrainę? No na pewno drona, co oczywiste i naturalne ukraińskie niebo jest całkowicie zablokowane dla jakichkolwiek lotów cywilnych. Zresztą jakakolwiek próba latania tam byłaby turbo nie na miejscu i byłoby całkowitym szaleństwem. Czy ja mam ze sobą Neo 2? Tak. Czy to jest bardzo zły pomysł? No, chyba tak. No, ChatGPT twierdzi generalnie, że jeśli chce się wywieźć drona na Ukrainę, to potrzeba specjalnego państwowego pozwolenia. W ogóle ja nie chciałem na Ukrainie latać dronem, to jest oczywiste. Zresztą trudno też mówić o dronie, to bardziej taki latający selfie stick. Natomiast no, wykorzystywałem go w Polsce, więc 13 km do granicy. No powiem szczerze, myślałem, że będę miał dużo niższe morale. W domu jakoś obawiałem się tego wyjazdu i to jest oczywiste, że zastanawiałem się, czy to jest na pewno dobry pomysł. Śmieszne jest, że jakoś tej granicy się bardzo bałem, a teraz jakoś to mi totalnie odpuściło, no bo na Boga, co może się stać na granicy? Najwyżej mnie cofną. 3,5 km, Jezus, strasznie się dłużą te ostatnie kilometry. Nie no, zdajmy GoPro z kasku, by sprowokować celników. W ogóle powiedziałbym, że tutaj na drodze jest pełno wojska, policji, nie ma żywego ducha. Wszystko miało być dobrze? Niestety. Trafiłem na polskiego pogranicznika, który ku mojemu dużemu zdziwieniu cofnął mnie na koniec kolejki. Takie sytuacje z cofaniem motocyklistów na granicy z Ukrainą to rzadkość. Mimo małej kolejki udało się pokombinować i wjechać za szlaban dużo szybciej. To co, jakby to powiedzieć? Dzień dobry, która jeszcze nie było. Ale powiem wam, że przejście graniczne i odprawa celników to jest przeżycie samo w sobie. No nie poszło to wszystko zgodnie z planem. I te kwestie, że można wymijać te kolumny samochodów, no nie wiem, w budowie mi się to nie sprawdziło. W sensie polski celnik mnie cofnął. Więc zjechałem na tył, po drodze jakiś Ukrainiec jeszcze mnie machnął, żebym wjechał w środek między nimi, więc trochę zaczęliśmy gadać. No i nagle ten Ukrainiec do mnie krzyczy, żebym ruszał, bo otwierają po prostu tą drogę, tą linię, w której mieliśmy stać. No i wiecie, motocyklem ruszyłem wcześniej przed innymi, więc podjechałem chyba jako drugi i ten Polak, ten celnik dalej mi do mnie pretensje, że znów się tranżyłem i wjechałem przed samochodem. Ja nie mogę, no po prostu. I ci polscy celnicy mnie trochę trzepali, sprawdzali win i tak dalej. Strona ukraińska to wiecie, to jest easy, nie? W sensie na luzie. A teraz najważniejsze pytanie motocyklowo-podróżnicze. A po ile jest na Ukrainie teraz paliwo? No mają tu nawet 92, która jest za 5,77. 95 jest za 6,10. No i diesel za 7,17. No nie wiem, ile w Polsce kosztuje diesel. Więc spoko. No to jest już klimat Ukrainy. Niesamowicie to wygląda. Wybaczcie, jestem śląskim poznaniakiem, nie przywykłem do widoku cerkwi. Chciałem powiedzieć jednak o czymś zupełnie innym. Mianowicie tablice poległych znajdujące się dosłownie w każdej wsi. Według różnych wyliczeń ukraińskie straty wojenne to poziom powyżej 500 000 żołnierzy.
Kiedy czytasz o tym, to liczba jest statystyką. Kiedy jesteś na miejscu i patrzysz na ludzkie twarze, sytuacja się zmienia. W jednej z wiosek byłem świadkiem obrazu, w której kilkunastoletnia dziewczynka siedziała pod tablicą poległych i patrzyła na jedno ze zdjęć. Jeżdżąc po Ukrainie można zapomnieć, że to kraj w stanie wojny, ale to zawsze wróci w postaci checkpointu, flagi na cmentarzach czy alarmu bombowego, którego miałem doświadczyć za kilka godzin w Lwowie. Пати Куру Мадонна выступает на стадионе в Катовицах. Мы приходим. A jak wam się teraz tu żyje? Teraz. Тут нормально, Спокойно. Тут нормально, спокойно перед Богом. Там хуйня на сходе. Там хуйня, там вида курва страшна, там бам-бам, хуяра, дура, курва, поїбаний. Я був там. Я з tego мав їхати такого тижня в Ліон, Францію, продати ці курва елки, бобики, бо я виїжджу через часто. Кракові, Зраво, там не Jako motocyklista na Ukrainie jesteś dziś trochę atrakcją. Nie ma nas tam zbyt wielu. Ludzie podchodzą, zagadują. Na żadnej z moich samotnych wypraw nie nagadałem się tyle, co na Ukrainie. O Jezu, chujna moja, to teraz będzie moje nowe hasło. O Jezu, Ukraina, nie? Folklor. Całą historię życia mi ten gościu opowiedział. Ogólnie bardzo ustawiony i majątny człowiek, ma Goldwinga. Opowiadał o różnych samochodach. Volvo, Scania. No, nieźle. A jeśli coś zaskoczyło mnie na Ukrainie, to korki. W każdej większej mieścinie mam wrażenie o każdej porze dnia. W ogóle co tu się odnajmarowało? Nawigacja kazała mi skręcić. Mam 6 km do hotelu i to jest 22 minuty. Ja Jestem na jakichś blokowiskach ukraińskich. Ogólnie powiem wam, że jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, to tutaj byśmy się cofnęli do lat 90., nie? To znaczy ludzie po prostu tutaj tak nie jeszcze, ale na tych terenach pozamiejskich to jak w Polsce kiedyś, nie? Po prostu ludzie łapią się za ręce i przebiegają, nie? Samochody jadą. Masakra, nie? Jeśli chodzi o hotele w Lwowie, no to tutaj myślę, że nie ma się nad czym za bardzo zastanawiać. Tylko brać hotele w centrum z parkingiem podziemnym. Nie ma ich dużo, natomiast od razu macie bezpieczny motocykl, ogarnięty schron. Natomiast spodziewajcie się cen europejskich, takich wyraźnie europejskich. Ja zdecydowałem się na trochę inny hotel. W oficynie wewnątrz kamienicy z zamykaną bramą i to jest ten hotel, ale ja tutaj będę miał ciężko zjechać. No dobra. Jest, Edem Hotel. No dobrze, znajdziemy jakieś miejsce, które nikomu nie będzie przeszkadzać. Ha. Dojechaliśmy, Trampek, dojechaliśmy. No tak wygląda pokój. Całkiem duże. Ma piękny widok na Lwów. O, jest trampka. Jest obok generatora. Za hotel zapłaciłem dokładnie 421 zł, to znaczy za 2 doby razem ze śniadaniami. Czy to dużo, czy mało, nie wiem. Lwów nie jest tanim miastem, są tutaj ceny dość europejskie, myślę, że szczególnie jeśli chodzi o hotele. Czy w Lwowie można czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o ataki z powietrza? 2 tygodnie przed moim przyjazdem jeden z szachedów uderzył blisko ścisłego centrum. Właśnie widzicie to miejsce. Tej nocy miał wydarzyć się też jeden z dużych ataków na Ukrainę, a alarm objął również Lwów. Z tej perspektywy myślę, że bezpiecznie czuję się dopiero poza miastami, gdzieś w Karpatach.
Więc jak zadbać o namiastkę bezpieczeństwa w Lwowie, poza przełożeniem wyjazdu na lepsze czasy? Na pewno wybierać hotele, które mają przygotowane schrony i koniecznie zainstalować aplikację Air Alert. Wysyła ona natychmiastowe, głośne powiadomienia o zagrożeniach rakietowych, artyleryjskich czy dronowych dla wybranego przez Ciebie regionu. No i może ważniejsze, słuchać lokalsów. Dzwoniła do mnie przed chwilą pani Halina, czyli przewodniczka z Lwowa, z którą spędziłem cały dzień, że podobno dzisiaj prognozowany jest atak na Kijów. Informacje mają pochodzić z wywiadu i ze strony ambasady amerykańskiej, która ponoć rzadko publikuje takie rzeczy, natomiast jeśli to zrobiła, to podobno jest coś na rzeczy. Więc w sumie spakowałem swoje najpotrzebniejsze rzeczy i pójdę zobaczyć, jak wyglądają piwnice tego miejsca, bo podobno są przygotowane i zaadaptowane jako schron. No niestety stało się, obudziło mnie kilka alertów z aplikacji, tak to wygląda na telefonie. Biorę rzeczy, idę na dół. Niestety, była to jedna z najcięższych nocy dla Ukrainy, a zwłaszcza dla Kijowa. Według oficjalnych danych w powietrzu było aż 690 obiektów, 549 dronów bojowych, 44 rakiety manewrujące i 11 rakiet balistycznych. W tym potwierdzono użycie, dopiero po raz trzeci w historii całej wojny, najnowszej, hipersonicznej rakiety balistycznej Oresznik. W Ukrainie na motocyklu spędziłem kolejny tydzień. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i dołączysz do dalszej części tej historii, a już w kolejnym odcinku.